Ostatnia prosta przygotowań do OCC właśnie się rozpoczęła. A właściwie można powiedzieć, że jest już w trakcie bardzo zaawansowanym, ponieważ skończyliśmy pierwszy tydzień na miejscu w Chamonix, w którym zrealizowaliśmy chyba jedną z największych robót treningowych, jakie do tej pory w życiu miałem. Nie obyło się bez dni trudnych, nie obyło się również bez takich chwil nie tyle zwątpienia, co może bardzo dużego zmęczenia nawarstwiającą się robotą, ale o tym wszystkim dowiecie się w odcinku. Zapraszam Was na podsumowanie, na taki dzienniczek treningowy z całego ubiegłego tygodnia. Podróż do Chamonix rozpoczęliśmy w poniedziałek i tym razem, kierując się doświadczeniem z 2 poprzednich lat, postanowiliśmy rozbić ją na 2 etapy. Zaczyna się najważniejsza podróż w tym roku. Jak widać, rowery spakowane. Na drodze, jak coś mnie poznacie, podróżujemy w 4. Marcin będzie opiekował się psem. Zadowolony już? Kama będzie nawigować dokładnie. Zmieściliśmy się perfekcyjnie ze wszystkimi bagażami na całe 3 tygodnie, które czekają nas w Chamonix na festiwalu by UTMB. Trzymajcie kciuki za dobrą podróż. No i myślę, że Dusterek dowiezie nas bezpiecznie do mety. W pierwszym etapie przejechaliśmy nieco dłuższą drogę, bo w poniedziałek dojechaliśmy aż do Monachium, ale uwaga, oczywiście podróż nie oznacza dni bez treningu. Wprawdzie był to o wiele mniej objętościowy trening niż w dniach następnych, co zaraz też zobaczycie, ale z drugiej strony było to też rozpoczęcie takiej pracy właśnie w całym tygodniu. I tak w przerwie po podróży do Monachium wykonaliśmy z Marcinem 20 płaskich kilometrów. Początkowo biegało się bardzo średnio, natomiast później przyspieszyliśmy i zrealizowaliśmy całość w tempie 4,16 na kilometr, przebiegając niecałe 19 km. Na dzień następny zaplanowaliśmy już dłuższą podróż do Chamonix. Tutaj dojechaliśmy o godzinie 16:30 i od razu udałem się na pierwszy akcent tego tygodnia, czyli trening rowerowy. Tutaj niestety nic nie nagrywałem, a to głównie z tego tytułu, że miałem do wykonania, pierwsza sprawa, bardzo mocną jednostkę, ponieważ w pierwszych 20 minutach miałem zrealizować 10 razy 30 na 15 i w ostatnich 20 minutach dwugodzinnej jazdy łącznie miałem zrealizować 10 razy 40 na 20, ale pech chciał, że złapała mnie ogromna ulewa już od samego wyjścia. Stąd też musiałem trochę walczyć ze sobą, jeśli chodzi o motywację, natomiast bardzo mocno zmokłem już od samego początku i przejechałem ten trening z zachowawczością bardzo dużą na zjazdach, ponieważ musiałem uważać na ślizganie się, ale z drugiej strony też z bardzo dobrymi watami, ponieważ wszystkie odcinki przejechałem te interwałowe powyżej 400 watów, co było też założeniem. Cały trening zrealizowałem na naprawdę bardzo dobrych prędkościach i na naprawdę dużym przewyższeniu, ponieważ tutaj zrobiłem 1250 metrów przewyższenia na 46 km. Dlatego też byłem bardzo zadowolony i wiedziałem już, że ten tydzień może należeć do jednych z lepszych w dotychczasowych przygotowaniach, a zaczął się, jak widzicie, dosyć grubo. Będę się trochę też wspomagał dzienniczkiem treningowym, ponieważ tej roboty było tyle, że nie pamiętam dosłownie wszystkich aspektów. Na dzień następny udaliśmy się do Oziers w Szwajcarii, gdzie zaczyna się właśnie OCC. I tutaj pokonywaliśmy pierwszy fragment tej trasy. Bieg, do którego przygotowywaliśmy się cały rok. Można powiedzieć jeden z 2 najważniejszych celów w sezonie, czyli OCC. A my znajdujemy się na początku jego trasy. Chcieliśmy zrealizować odcinek około 3 godziny 30 minut, tak aby spróbować dobiec do Trientu i troszkę dalej. Trasa początkowo pnie się leciutko do góry asfaltem. Zgodnie z oczekiwaniami początek bardzo szybki. Tutaj będzie miało szansę się to rozejść. I po zbiegnięciu z tego łatwego takiego dosyć odcinka zaczyna się taka ścianka i wiadomo, że kamera tego nie oddaje, no ale teraz to jest jakieś 30%. Duża szansa, że jak się przepali ten początek, który wydaje się mega prosty, na tej ścianie można już na 5. kilometrze umrzeć. Co też zresztą się udało. Miał to być w założeniu bardzo spokojny long. Finalnie wyszło nam tutaj 31,5 km.
dobiegliśmy właśnie cały właściwie odcinek z Orsières przez Champelac aż do Trientu i nieco dalej. Tutaj no, warunki z samopoczuciem głównie dyktowało to, jak długo pobiegniemy, bo mieliśmy możliwość wydłużenia tego longa do 4 godzin, ale nie chcieliśmy za bardzo przesadzać właśnie z tą robotą. I finalnie wyszło mi tutaj tętno średnie 141, więc jak na mnie i na spokojny long w miarę spoko. Jeśli chodzi o średnie tempo 6,39, 3 godziny 30 minut treningu, a dodatkowo wyszło tutaj 1900 metrów przewyższenia i 31,5 km. Bardzo fajna jednostka, jednocześnie pokazująca, że ten pierwszy fragment trasy jest dość prosty pod kątem technicznym, natomiast na pewno nie można tutaj przesadzić. Wieczorem tego samego dnia udałem się na rower, miałem tutaj do wykonania jazdę w strefie drugiej i postanowiłem wykonać ją w taki sposób, że z Chamonix, gdzie robiliśmy akurat zakupy, pojechałem w stronę Col de Montets, gdzie miałem pierwszy taki podjazd do wykonania. Tutaj chciałem pojechać nieco mocniej w górnych granicach Z2 te podjazdy, bo wiedziałem, że na zjazdach z kolei będę musiał zwalniać. Finalnie również wyszło bardzo dobrze, ponieważ podjazdy zrealizowałem po 250 i 280 W. Natomiast jeśli chodzi o zjazdy, no tutaj cisnąłem na tyle, na ile mogłem, natomiast wiadomo, że w tych warunkach alpejskich często ciężko jest się bardzo mocno rozpędzić watowo na zbiegu. Na zjaździe, przepraszam. Musiałbym chyba zacisnąć manetki, żeby zrobić tutaj coś takiego bardzo spektakularnego na tym zjeździe, a wolałem też nie ryzykować. W dniu następnym udaliśmy się na kolejny rekon, na trasę od Trientu do Le Tour. Tutaj zamierzaliśmy wykonać jednocześnie akcent w trakcie tego rozbiegania, jeśli takie można nazwać, ponieważ mamy już bardzo krótki okres do startu i ta kumulacja tej roboty takiej w tlenie musi być też dosyć duża, żeby przygotować się na to, co będzie właśnie działo się podczas startu. Dlatego też do wykonania w pierwszym momencie treningu mieliśmy 5 razy 45 sekund podbiegu, na przerwie 1 minuta, później 90 minut aktywnie, co oznaczał u nas, u trenera Orłowskiego, taki bieg na granicy strefy drugiej i trzeciej i później jeszcze na końcu 5 razy 40 sekund w dół. Ten odcinek okazał się być najtrudniejszym, z których realizowaliśmy do tej pory, ponieważ sam podbieg na Col de Balme, od tej strony, od której w tym roku prowadzi trasa OCC i później trawers do Col de Balme jest dosyć trudny pod kątem technicznym. Trzeba mocno uważać na to, gdzie stawia się nogi i nie można znaleźć się w takim rytmie typowo biegowym. Tam cały czas coś się zmienia. Stąd też ta część była dosyć trudna. Tu wykonaliśmy średnio 6,45 na kilometr, więc również patrząc na teren, było to dosyć szybko. 1600 metrów przewyższenia i niemal 24 km, kończąc nasz bieg w Le Tour. I szczerze mówiąc, byłem troszkę zaskoczony tym, jak to wyglądało, ponieważ biorąc pod uwagę ten cały schemat i ułożenie trasy, zawsze spodziewałem się, że OCC będzie bardzo biegowe, bardzo szybkie i bez trudności technicznych. Tu jednak rozwiało to moje wątpliwości i z nieco większym respektem podszedłem też również do pierwszej części tego dystansu. Finalnie jednak bieg zakończyliśmy w dobrym samopoczuciu. Tutaj jeszcze na wieczór zrealizowaliśmy hit i ten hit wykonaliśmy w trójkę, co bardzo mocno pomagało w uporaniu się z trudnością tego hitu na biegowo. I widać, że oddaje bardzo mocno, to powiem też później. Natomiast widać, że na samym początku też miałem znacznie lepsze wrażenia odnośnie adaptacji i cieplnej, i wysokościowej. Nie miałem takiego wrażenia zatkania. Tutaj no, wszystko sprawdziło się mega dobrze, więc ta adaptacja, tak jak wspomniałem, jest na wysokim poziomie. Wprawdzie tempo nie jest tutaj zbyt szybkie na takich hitach, bo to jest około 6,08 na kilometr, niecałe 10 kilometrów, ale ogólnie rzecz ujmując jest to również rzecz dość potrzebna obecnie w treningu. W następnym dniu miałem do wykonania mocny rower. Miałem tutaj mocny. Źle się trochę wyraziłem. On był mocny przez warunki, w których go wykonywałem. Natomiast nie był on mocny, jeśli chodzi o samą intensywność. Bo wykonywałem tutaj 3,5 godziny około rozjazdu w terenie, który jest dość ciężki. Ten teren charakteryzuje się tym, że mogę tutaj jechać albo w górę, albo w dół i pojechałem w stronę właśnie Col de Montets, później w stronę Finhout i później do jeziora Emosson, zjeżdżając później do Martigny,
przez Col de Forclaz i wyjeżdżając z Martigny na Col de Forclaz, co dało finalnie 88 km jazdy, 3 godziny 46 minut, niemal 3000 metrów przewyższenia, średnią moc, uwaga, z całości razem ze zjazdami 211 W, samą normalizowaną moc, czyli tą, którą uzyskujemy właśnie w momencie tylko, którym pedałujemy, to 238 W, a średnia moc z podjazdów to ponad 260 W. Przejechałem to jednak na relatywnie niskim tętnie, 134, więc byłem bardzo zadowolony również z tej jednostki, ponieważ ja, musicie wiedzieć, potrzebuję tego nieco dłuższego czasu wysiłku, potrzebuję tego dłuższego momentu, w którym będę w stanie napierać, ponieważ nie miałem tego do tej pory w sezonie, co jest dosyć dla mnie ciężkie pod kątem dostosowania się do późniejszych właśnie wymagań trasy na OCC. Nie była to jedyna jednostka tego dnia, ponieważ tutaj wykonaliśmy po raz kolejny jeszcze hit training. Był on nieco szybszy niż ostatnio, natomiast w odczuciach muszę szczerze powiedzieć, że on był znacznie trudniejszy, ponieważ była wyższa temperatura. Ja ubrałem się tak samo, więc finalnie skończyłem go z temperaturą powyżej 39 stopni, ale również jestem już na tym etapie adaptacji, na którym mam 98% praktycznie adaptacji do tego ciepła, więc jest to super sprawa. Kolejnego dnia, można powiedzieć, nadszedł chyba najtrudniejszy czas w tym tygodniu, ponieważ mieliśmy do zrealizowania płaską, szybką jednostkę na stadionie. No i co mogę o niej powiedzieć? Zdecydowanie była ona ciężka pod tym kątem, że mieliśmy w założeniach do wykonania co 200 metrów zmieniające się w dół odcinki, taką piramidkę od 2 km do 400 metrów, czyli 2 km, 1800, 1600 i tak dalej. Na przerwie 400, 200 metrów truch w tempach od 3.10 do 3.0. No i w założeniu mieliśmy oczywiście przyspieszać w trakcie tego treningu. Finalnie okazało się jednak, że zarówno ja, jak i Marcin przeżywamy tutaj naprawdę spore katusze i musieliśmy zrezygnować z tego progresu w prędkości w trakcie na rzecz po prostu ukończenia tego treningu i utrzymania tej prędkości. Po prostu i mięśniowo, i oddechowo, i ogólnie w samopoczuciu było to na tyle ciężkie, że nie byliśmy w stanie wykonać niczego mocniejszego. Zarówno ja, jak i Marcin mieliśmy w pewnym momencie też myśli o tym, żeby nie kończyć tego treningu, żeby go nie realizować do samego końca, więc cieszyliśmy się bardzo z tego, że pierwsza rzecz, mogliśmy sobie pomagać nawzajem, a druga rzecz, że mieliśmy również taką możliwość do napierania i motywacji w trakcie tego odcinka, ponieważ bardzo ciężko, uwierzcie mi, było utrzymać właśnie zadane parametry. Nie napawało optymizmem to, że było to w dzień podwójnego akcentu, więc wieczorem mieliśmy do wykonania jeszcze jeden akcent plus trening siłowy. Drugim akcentem miało być 2 razy 6 razy 1 minuta, na przerwie 1 minuta na podbiegu. Ten podbieg miał być realizowany tak w strefie 4, więc około progowo. Myślałem, że ten trening będzie znacznie trudniejszy niż poranny. Finalnie jednak, co się okazało, był on znacznie łatwiejszy. Można powiedzieć, że weszliśmy w taki rytm po trzecim podbiegu i realizowaliśmy później kolejne właśnie te podbiegi coraz szybciej. Tutaj po raz kolejny nie byłem za bardzo w stanie nagrywać, ponieważ skupiałem się tylko i wyłącznie na wysiłku. Nie mam dlatego dla Was żadnych materiałów z tego treningu, natomiast był on takim promyczkiem nadziei, że jednak nie jest to aż tak nieprzyjemne. Później nadszedł czas na krótki trening siłowy. Ja teraz realizuję taką siłownię podtrzymującą, nieco bardziej dynamizującą, plus oczywiście HSR, jeśli chodzi o moje ścięgno. Musicie wiedzieć, że oczywiście cały czas jestem też w procesie leczenia, do czego odniosę się. Nie oznacza to jednak, że końcówka tygodnia to już było tylko kaszka z mleczkiem i spacerek. Na następny dzień trener zaplanował aktywnego longa, czyli po raz kolejny jest to bieg na poziomie takiej strefy drugiej, trzeciej. Natomiast tu nie było go już 90 minut, tutaj było to 3 godziny. I dla mnie była to pierwsza tego typu jednostka w tym roku. Chłopaki, Marcin, Rafał biegali to już w tym roku ze względu na Mistrzostwa Europy. Ja natomiast nie mogłem tego realizować. Pierwsza sprawa ze względu na swoją kontuzję, druga sprawa ze względu na przygotowania do Verticala. I dlatego też troszeczkę z takim respektem podszedłem do tej jednostki. Jednocześnie od samego początku czułem, że bardzo mocno się grzeję, że jestem bardzo mocno taki podrażniony. Z tego longa zresztą zobaczycie osobny odcinek, ponieważ jest tutaj co oglądać. Tutaj powiem Wam jednak tylko tyle, że finalnie zamknęliśmy longa bardzo szybko, w tempie 6,25, pokonując trasę z Champelac do Le Tour. Pokonaliśmy ponad 30 km, 1960 metrów przewyższenia, na średnim tętnie, w moim przypadku 151, więc idealnie w strefie drugiej. Wiadomo, że zbiegi były nieco niżej, podbiegi były nieco wyżej, ale no tu muszę powiedzieć też, że sporo się nacierpiałem.
Zamknąłem tak naprawdę ten trening z taką myślą, że będę jeszcze musiał robić hit, natomiast patrząc na to, jakie duże obciążenie cieplne miałem pod sam koniec, to tutaj jednak zrezygnowaliśmy z trenerem i wieczorem wykonałem po prostu taką jednostkę regenerującą. No i finalnie ten tydzień był ogromny. Jest to najbardziej intensywny chyba i objętościowy kilometrażowo tydzień od czasu Teneryfy, kiedy doznałem kontuzji, ponieważ pokonałem niemal 155 km. 6500 metrów przewyższenia, jeśli chodzi o bieganie i ponad 15 godzin biegania. Na rowerze spędziłem 8 godzin, więc ten stosunek, jak widzicie, stopniowo się odwraca. Jest w końcu więcej biegania, jest w końcu dosyć sporo tej jakości, co bardzo mocno mnie cieszy, ponieważ musicie wiedzieć, że ja podejmuję dosyć świadome ryzyko w tym momencie, jeśli chodzi o stan mojej nogi, jeśli chodzi o moje leczenie. Można powiedzieć, że trochę zdając sobie sprawę z tego, że poruszam się na takiej cieńszej granicy, realizuję trening, który jest w stanie przesuwać mnie do przodu, jednocześnie zachowując cały czas taki sam stan mojego ścięgna. Realizuję cały czas trening HSR, leczę się również za pomocą elektrolizy, wspomagam się tekarem, co daje mi możliwość utrzymania takich samych odczuć, a nawet zmniejszających się z tygodnia na tydzień, co jest oczywiście dobre w kontekście leczenia tendinopatii. Nie jest to jednak stan pełnego komfortu i cały czas odczuwam dyskomfort przede wszystkim na zbiegach, co staram się aktywnie redukować w swojej głowie. Natomiast nie jest to dla mnie proste, ponieważ już praktycznie od roku żyję tak naprawdę w bólu i żyję w bólu, który realnie odczuwam z dnia na dzień. Jest to, tak jak mówię, moja świadoma decyzja i zdaję sobie sprawę z tego, że podejmuję tutaj ryzyko. Musicie też wiedzieć, że nie jest to standardowe postępowanie, jakie robilibyśmy z pacjentami, ale na leczenie przyjdzie też czas po sezonie tak naprawdę. Póki jestem w stanie, realizuję trening taki, jak tylko mogę. Finalnie liczby tego tygodnia: 23,5 godziny treningu razem z treningiem siłowym, rowerem i bieganiem. Mnóstwo jakościowych jednostek, bardzo dobrze spędzony czas. Jest to mój kolejny tydzień powyżej 20 godzin. Tyle na dzisiaj, można powiedzieć. Tyle w tym pierwszym tygodniu. Myślę, że dalszy trening będzie również przebiegał stopniowo z coraz lepszymi odczuciami. Mam również nadzieję, że Wam podoba się to, co robię, podoba się Wam to przekazywanie tego procesu od kuchni. Więc jeśli tylko jesteście w stanie, rozważcie proszę wsparcie mnie na Patronite, co daje mi takiego dodatkowego boosta jako solowemu twórcy, co daje mi oczywiście środki na realizację tych materiałów, dzięki czemu będę w stanie wypuszczać też je właśnie z większą jakością i częściej. Już w kolejce jest właśnie materiał z longa, który będziecie mogli obejrzeć, a warto, ponieważ tam jest prezentowana praktycznie cała część trasy od Champelac aż do Le Tour. Na Patronite zaktualizowałem również progi, także jeśli tylko możecie, zerknijcie tam i wesprzyjcie kanał. Tymczasem trenujcie dobrze, kibicujcie nam oczywiście w tych tygodniach do OCC. Wysyłajcie nam te dobre myśli. Jeśli tylko możecie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, bo to również pozwala mi docierać do większej ilości osób. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.